Siemaneczko, witam i o zdrowie, witam wszystkich serdecznie, bardzo miło z tej strony Sneaky. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba, jeżeli ci się spodoba lub nie też zostaw łapeczkę w górę albo w dół, jak ci się podoba. Komentuj, daj znać twoją tier listę pierwszego poziomu ulepszonych wersji, bo nieulepszone nie miały sensu. Ta tier lista komponuje się z całości z tym, co zrobiłem odnośnie shortów i ocen i przeglądu jednostek. Tylko tutaj sobie trochę po prostu pogadam, ponarzekam, pokomentuję, porozwijam swoje własne myśli i sumarycznie patrząc na mapy, ale trochę też głównie bardziej na arenę, zrobię swoją tier listę pierwszego poziomu i z czasem kolejnych poziomów, tak jaki mam plan, tylko to jest plan długofalowy. Może się uda, może nie, może przyniesie skutek, może nie, ale zostańcie ze mną na dłużej i wbijajcie na inne filmiki. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać i posłuchacie z miłą chęcią tego, co sądzę o jednostkach pierwszego poziomu w taki bardziej tier listowy sposób. A moi drodzy, zacznę komentować od końca. Od końca tego, co mam włączone, czyli zacznę od jednostek, moi drodzy, jednostek twierdzy, gobliński sidlarz oraz gobliński plugawiec. No to jest, no to nie ma co się oszukiwać, no patrząc też na te oceny, tutaj mogę bardziej rozróżnić te ulepszenia, bo tam sumarycznie dawałem jakąś tam ocenę, tak? Dla mnie gobliński plugawiec to jest najsłabsza jednostka tego poziomu, tak? I tutaj w zupełności no po prostu nie da się trochę inaczej tego zrobić, tak? Dlaczego? Jednostka, która ma tchórzostwo, tak? Której na przykład zdeprawowana ziemia niszczy bardzo szybko. Jednostka, która plugawienie magii albo nam pomoże, albo też nam zada obrażenia. Jeżeli nam nie wyjdzie, może zada nam obrażenia oraz stracimy inicjatywę. Na arenie bardzo ryzykowna. Sorry, że tak mój mózg musi w pewien sposób przemyśleć pewne rzeczy. Bardzo ryzykowna, ale dająca korzyści, tylko no patrząc też na inne stosunkowo fajne jednostki, które tutaj mamy, no to gobliński plugawiec chyba jako jedyny trafi do D opcji i z tego punktu widzenia uważam go tam za po prostu słabe usza. Natomiast gobliński sidlarz już to jest inna przygoda. Czemu? Bo gobliński sidlarz mimo słabych też statystyk, no wiadomo, demoniczna krew to i tak te statystyki potem zostaną lekko podbite, usprawnione przez oczywiście szał, który się naładuje, ale się naładuje. Ma tchórzostwo i zostawianie sideł i jednostka, która no jest też fajna na swój sposób. Na pewno ciekawa, bardzo fajna na mapach, bardzo twierdzy daje to na krótkich, szybkich mapach na starcie z Centaurem, bardzo dobry zestaw. Te zostawianie sideł, jak macie porobione te one-stacki, czy tam mniejsze części, to naprawdę dobrze działają. Na arenie na przykład, ja to tutaj bardziej praktycznie będę podchodzić, nie będę się skupiał do końca też na pewien sposób, na statystykach też oczywiście trochę jak przy ocenie, tylko bardziej chcę podejść i tłumaczyć te swoje decyzje tak jak mi wpadną do głowy. I dla mnie gobliński sidlarz trafi do C, a może nawet do B, chociaż kurczę, no jest słabo, ma też inicjatywę bez boostów, no wiadomo, na arenie te jednostki są bardziej gdzieś tam pousprawniane i tak dalej, ale na ten moment trafi do C, czyli to już nie jest tak tragicznie, ale ciągle słabo. Ciekawe, gdzie ostatecznie chłopów przydzielę, bo tutaj na arenie oni bywają bardzo spoko, więc przejdźmy teraz do kolejnych dwóch jednostek, czyli strażnik i strażnik gór. Jednostki, które, tak jak mówiłem w shortach, zachęcam oczywiście do też zerknięcia na nie. Strażnik pierwszy z nich. Ofensywnie kible. Tak, ofensywnie bardzo słabe jednostki, ale za to defensywnie bardzo dobre. Na przykład ściana tarcz, wielka tarcza,
Są to rzeczy, które potrafią naprawdę uszkodzić i w defensywie fortecy bardzo dużo grać, w szczególności w fortecy, która jest wersją defensywną, nie? Na arenie warto przyjąć ten fakt, że są po prostu usprawnione te jednostki, statystyki są pozmieniane, więc gdzieś tam gdzieś tam bardziej użyteczności się odnosił, a nie do zmiennych statystyk, bo bardziej bazuje na podstawie, w sensie na bazowej wersji, na jej bazowych ustawieniach, tak, bo jednak mapy to jest też bardzo duża część Heroesa 5 tak naprawdę, grania też luźnych mapek oczywiście, więc dla mnie strażnik wylądowałby, powiem wam, że w C, bardziej by wylądował dla mnie w C, bo to jest jednostka, która jest fajna, jest defensywna, ale ma mnóstwo wad, tak? Obrażenia, szybkość ruchu, inicjatywa i bardziej sensowny jest pod takie defensywne granie Strażnik Gór i jemu już powiedziałbym, że on jest przeciętny. Sumarycznie on jest przeciętny, bo tak. Dobra obrona, lepsze statystyki od Strażnika, jeśli chodzi o tą wersję taką oryginalną z Heroesa 5. Ma tą stabilną postawę, czyli dodatkową premię do obrony, ma opcję opancerzony, czyli po prostu wrażliwość na niego nie działa. Dodatkowo no tego umiejętności dodatkowo go boostują, więc siłą rzeczy według mnie jest wyżej i bardzo wielu bitwach typowo magicznych, gdzie walczymy, mamy jakiś plan na arenie czy na mapie i gdzieś tam magią rzucamy, to potrafi naprawdę wytrzymać takie duże obrażenia, że to jest głowa mała, tak? Więc on pozwala zmienić przebieg bitwy, więc nie może być w D i C w taki sposób, że to nie jest losowość tego, po prostu losowość tej umiejętności, tak jak w przypadku Siedlarza czy Plugawca, to też potrafią zmienić przebieg bitwy, tak? Siedlarz może powinien być w B, nie wiem do końca, to jest takie moje gdzieś tam na końcu, czasami często to dopracowywuję, kiedy moje myśli się skończą, ale tak to mniej więcej widzę i tak to bym tutaj dał. 7 minut to dopiero 4 jednostki, więc lećmy do przodu, tak? Ale chcę to zrobić tak dość opisowo i fajnie. Mam nadzieję, że fajnie, ja mam nadzieję, że się spodoba. O, kolejna akademia, Gremlin. Gremlin sabotażysta. Tak. Każdy z tych gremlinów ma dwa różne plusy, tak jak wspominałem. Tak, gremlin dowódca ma tą naprawę, co naprawia golema. W przypadku wielu walk naprawa golema powoduje, czy balisty powoduje, że jesteśmy w stanie coś... Balista rzadko się gra na akademii, ale naprawa golema super sprawa. Tylko tak, on ma tutaj słabsze statystyki, czyli ma 2 ataku, 2 obrony, jeśli chodzi o te główne, nie zmienione na arenie. I to jest według mnie bardzo słabo, jeśli chodzi o te rzeczy, ale natomiast jest strzelcem, ma bardzo spoko przyrost, spoko inicjatywę, więc od tej perspektywy tak sobie wyobrażam, że nie może być w C, gdyż jego zdolność, która jest ok, potrafi robić robotę, potrafi w czasem sytuacjach naprawdę uratować dupę. No i ostatecznie potrafi to pomóc, tak? Dlatego dam go B, taki między C a B, czyli taką przeciętność, tak? Wiadomo, że Goblin nie dostał jakiejś tam zerowej oceny, tak? To nie patrzcie, jak Shortak nie miał oceny 2 albo 1, nie? Ale jakąś hierarchię chcę teraz ułożyć z tego, co tam było. I niekoniecznie tutaj będzie się idealnie zgadzać z tym, co tam było, bo tam były, jak już wspomniałem, jednostki jako całość brane, czyli oba ulepszenia, tak? Natomiast sabotażysta jest dla mnie bardzo fajną jednostką z tego powodu, że on potrafi strzelać, ale ma dobre już statystyki jak na pierwszy poziom, 5 ataku, 3 obrony, 6 życia. No to wiecie, no to tak ja powiem, że na przykład 7 życia i 5 życia miał gobliński Siedlarz. A on jest strzelcem. Plus ma 5 ataku. Dodatkowo ma 12 inicjatywy w tej wersji typowo Heroes 5, nie arenie.
Na arenie bardziej się używa jednak dowódcy i tam jest dużo częściej bardziej użyteczny, ale jeśli chodzi o mapy i zadawane obrażenia, no to jak gobliński sabotażysta jest kluczową jednostką dla Akademii, bardzo fajną jednostką, sporo bijącą, dość często bijącą i naprawdę bardzo fajnie to działa i ten sabotaż potrafi niszczyć machiny wroga, też bardzo przyjemnie, więc dla mnie tutaj uznam go do tieru A, bo to już jest dla mnie taka jednostka, która jest kluczowa, dobra, nie idealna, tak? To jest między B a A, nie ma tu takiej tieru, ale bardziej A, patrząc na to, co trafił do tieru B. Takie jest moje zdanie. I tym, co argumentuję dobrą liczbą punktów ataku, strzelec z dobrą inicjatywą i w miarę ciekawą zdolnością sabotaż. I to jest w zupełności wystarczająco według mnie, patrząc na inne jednostki, które zaraz zobaczymy, do tieru A, ale pod koniec tego tieru A, aczkolwiek może B+. To jeszcze się wyklaruje, tak? Więc jakby czekajcie na sam koniec, kiedy ostatecznie wyklaruje mi się tutaj całość. Kolejną armią, czyli do tyłu, tak jak robiłem shorty, no to jest Loch, czyli zabójca i prześladowca. I tutaj jak dla mnie minusem jest oczywiście przyrost, tak? Przyrost, trzeba zwrócić na to uwagę, jego mniejsza ilość, ale za to ma on popieprzone statystyki. 15, zabójca ma 14 punktów życia, prześladowca 15, obrażenia 2-4 zabójca, prześladowca 3,5, więc dla mnie oczywiście prześladowca to jest najlepsza jednostka tego poziomu i oczywiście trafia do tieru S jako główny zwycięzca, tak? Tutaj nie ma co się oszukiwać, no prześladowca swoją niewidzialnością, swoją w miarę dobrą inicjatywą, dobrą szybkością ruchu, dobrymi obrażeniami, dobrym punktami zdrowia, no minus jest oczywiście ten przyrost, tak? No nie można mieć wszystkiego, musi mieć jakieś wady. Tylko wyobraźcie sobie tą niewidzialność. Niewidzialność, którą po prostu wchodzicie w niewidzialność i znikacie. I rzucacie czary, chodzicie, znikacie. Lubicie jedynki, dobijacie jakieś armie. To jest mega na mapie, kuźwa, zajebiście. Na arenie też fajnie potrafi się schować, ochronić, gdzieś tam wejść na tył i zadać fajne obrażenia. Więc i się schować i też wielu osobom daje to zwycięstwa, więc jakby ja nie widzę, żeby ktoś był ponad prześladowcą, tak? Dajcie znać, jeżeli ktoś uważa, że ktoś jest lepszy na tierze pierwszym ponad prześladowcą, ale no myślę, że to po prostu realnie nie jest możliwe. Z mojej perspektywy to realnie nie jest możliwe i nikt nie powinien w taki sposób to postrzegać. Ale każdy ma oczywiście swoje zdanie, swoje ulubione jednostki. No i zabójca został. Pełna skuteczność w walce wręcz, zmniejszona zdolność walki na dystans, ale atak trucizną. I w miarę też tak dobre statystyki, też 12 inicjatywy jak prześladowca, dużo punktów zdrowia, 4 ataku, 3 obrony, szału nie ma. No ale mimo wszystko, no to tutaj za samą strzelec, za same pasywne zdolności, umiejętności, jednak tutaj A mu pasuje dać, tak? Tak w moim mniemaniu to uważam. I tak bym zostawił, nie będę tutaj bardziej komentował, bo myślę, że same statystyki umiejętności się bronią i wiele osób dało go nawet uważa go za lepszego od prześladowcy, co dla mnie jest trochę paranoją. Może mogę jak coś zrobić w pewien sposób podsumowanie tych ankiet, które jednostki uważaliście lepsze. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli to chcecie, tak? Bo robię naprawdę fajne te ankiety, fajnie odpowiadacie. Więc mogę zrobić podsumowanie też, które lepszenia uważacie za lepsze z tieru pierwszego i to w sumie by fajnie komponowało się z całością. Fajnie by w sumie się komponowało, ale dajcie znać w komentarzu. Chcę się upewnić, żeby byście to chcieli oczywiście. No i dobra, czas na Sylwan, Rusałka i Driada. Jednostki, które mają, Rusałka i Driada mają tak samo do dupy atak i obronę. Mało punktów zdrowia, 6, ale za to posraną inicjatywę. Zacznijmy może od Driady, od tej niebieskiej, pięknej Driady. Ma 2,3 zakres obrażeń, 14 inicjatywy, brak kontrataku wroga, rozproszony atak oraz symbiozę. Dla mnie to jest jednostka, która potrafi robić robotę. Na arenie potrafi tak niesamowicie zadawać na przykład obrażenia, abstrahując od tego, jak jest tam zmienione są statystyki i tak dalej. Symbioza potrafi się naprawdę fajnie wskrzesić z Entem, więc dla mnie to jest SK, tak? Dla mnie to jest SK jak nic.
I tak uważam. Mimo swoich wad, sumarycznie lata, rozproszony atak. Potrafimy czasem zadać 3 jednostkom obrażenia. Dodatkowo możecie sobie, wiecie, zrobić strzał bitewny. Im zajebiście dobijacie tą jednostkę z obrażeniami. I na przykład gniew natury. I to ta jednostka potrafi czasem zadać więcej od smoka. I jest naprawdę bardzo, bardzo mobilna i tak dalej, nie? Ogólnie rusałka niby jest podobna. Ale ma tylko 2 obrażeń, więc jakby nie ma tego zakresu. Ma lepszą inicjatywę o 1, bo na 15. Też 7 prędkości ruchu. Ma rzucanie czarów, oczyszczenia albo rój os. Tylko powiem wam trochę szczerze, że to jest mocne A, ale dla mnie to nie jest S, bo jednak ten zakres obrażeń jest na tyle duży i też nie ma tej symbiozy. Ta symbioza czasami potrafi też zrobić robotę i uratować. Tak bardziej symbioza daje, więc dla mnie to jest do A i to bardzo dobrze tutaj wychodzi. Tak uważam. Dla mnie to jest takie A już ponadprzeciętną, jednak jednostka ponadprzeciętną i według mnie nawet bardziej od tego zabójcy bym ją gdzieś tam rzucił. Mimo swoich wad, tak, nie jest idealna, tak, tu nie jest zajebista jednostka. Wszystko ma zajebiste, nie. Będą takie jednostki oczywiście, też na innych tierach są takowe według mnie, ale tu nie, tutaj jest według mnie A, bo jest słabsza od triady. Tak jest moje zdanie. Necropolis. Kościany łucznik i kościany wojownik. Dobra. Ja wam powiem tak. Może to zabrzmi bardzo źle, bardzo dobrze. Okaże się. Dla mnie przejdźmy do... Może zacznijmy od kościanego łucznika. Dla mnie kościany łucznik jako jednostka, która tylko strzela, ma 1 ataku, 2 obrony, zakres obrażeń 1, 2, 10 inicjatywy, spoko przyrost, ale tylko 5 punktów życia, nadrabia to nekromancją, ale dla mnie jako jednostka to jest do B. Za to, że jest strzelcem, jeżeli nie byłby strzelcem, to wiadomo, trafiłby do C, ale jednak jest strzelcem, jest kluczowy na starcie dla Necropolii. Nie pamiętam w shorcie, to dokładnie mu dałem, ale z mojej perspektywy tutaj jest to średnia jednostka. Dla mnie, no nie wiem, no po prostu nadrabia to tą nekromancją, tak? To, że mamy ich mnóstwo i że strzela, ale statystyki są tak kijowate, tak przeciętne. Ta inicjatywa też jest okej, tylko... No, mocne B za tą nekromancję, ten przyrost potem, ale tak poza tym, to nie, to na pewno nie wyżej. Ja nie dam temu wyżej. Tak, patrząc na to sumarycznie, na te inne ulepszenia, nie dam temu po prostu wyżej. Dla mnie kolejnym jakby kościany wojownik jest dużo lepszy i też uważam, że na mapach też się sprawdza. Fajnie Matej to pokazywał, grając Nekropolią, że się wskrzeszacie, rzucacie z nami, potem niszczycie jednostki, wskrzeszacie, dobijacie, mając jakiś tak sporo jednostek, biorąc pod uwagę tak, że macie wielką tarczę, zdolność, która zmniejsza obrażenia na dystans, swoje 50%, chroni inne od osłona tarczą, plus uderzenie, jeżeli wchodzi, zmniejsza gotowość bojową. Dla mnie ta jednostka, patrząc, że ma 6 obrony, 10 inicjatywy, sporo sprzyja z nekromancji, tylko 2 ataku, ale zakres obrażeń 1-3, jeśli chodzi o tą wersję niemodyfikowaną, tylko 5 obrony, ale ilościowo jest bardzo dużo tak samo. Dla mnie ta jednostka wpada do S. Wiem, że może to jest kontrowersyjne, lecz dla mnie to pasuje idealnie, bo to jest jednostka, która jednak gdzieś tam się wybija swoimi zdolnościami, swoją przydatnością tak samo, bardzo mocno, patrząc na też inne jednostki, jest naprawdę mega przydatna. Ta osłona tarczą czy uderzenie potrafi robić robotę, w szczególności na arenie. Albo po prostu sobie dzielicie, żeby po prostu jakiś tam one-stack chronił strzelca, w sensie, żeby chronić inne jednostki, tak?
Więc robi to robotę. Według mnie to jest bardzo ważne. I jeżeli się z tym nie zgadzacie, oczywiście dajcie swoją opinię, znajdzie swoją tier listę poniżej. Tylko nie widzę tego inaczej, jakby nie będę się już dublował, tak? Bez sensu się dublować. Lecę po prostu z kolejną jednostką. Inferno, bo też nie chcę, żeby to wyszło jakiś mega długi odcinek. Jeżeli ktoś dotrwał tutaj, super, dzięki. Wchodzimy teraz na Inferno jednostki, czyli chowaniec oraz szkodnik. Zacznijmy od szkodnika. Zbiera manę i daje co? Tak. Na pewno żadna z tych jednostek nie trafi do CID, bo to nie ma takiej opcji. Obaj są bardzo użyteczni. Szkodnik ma problem z zakresem obrażeń, ale 1 do 4, jeżeli siądzie dobra rolka, to spoko. Pobieranie many i rzucanie do czarta, bardzo fajnie to współgra. Bardzo ciekawie to działa i według mnie szkodnika bym dał... Kurczę, nawet nie wiem czy nie do A, ale dla mnie chowanie jest ciekawszy. Wiecie czemu? Bo to manę kradnie na początku. Można od razu sporo ukraść. Można sobie fajnie tą jednostką działać. Ma bardziej stabilny zakres obrażeń. Ciągle tą samą inicjatywę 13. 6 obrony, ciągle słaba, ale to jest tak okej jak na ten poziom. Przeciętnie, ale nie jest tragicznie. No i dla mnie sumarycznie fajna jednostka i trafi do A. Jednak dla mnie jest lepszy od szkodnika minimalnie. A szkodnik ma swoje plusy i minusy. Fajnie to działa w dłuższych bitwach, potrafi ładnie manę kraść i przekazywać czartowi, ale też nie zawsze ten czart wchodzi idealnie. A na arenie bardziej użyteczny jest według mnie chowaniec, więc tak bym to mniej więcej widział. Też szkodnik, kurczę. To jest, ale dałbym go wyżej od kościelnego łucznika tu w tej tutaj ułożeniu, tak? Jakby to dla mnie są blisko siebie, ale jednak trochę ten chowaniec mi wchodzi pod A w mojej perspektywie. I został chłop. Dobra, nie ma co się oszukiwać. Chłop ma do dupy statystyki, do dupy inicjatywę, do dupy prędkość ruchu, ma uderzenie i szturm. Jedyny plus, że na arenie jest ulepszony, ale nie bazujmy na tych statystykach, które tam są zmieniane, nie bazuje. Użyteczności spoko, uderzenie ma szeregowiec. I to jest dla mnie, według mnie. Dla mnie szeregowy wchodzi do D, a osiłek wchodzi do C na końcówkę. Czemu tak? Z prostej przyczyny. Ponieważ osiłek tym szturmem potrafi fajnie zadać obrażenia. No i tyle. Jakby jest ich dużo też. Dla mnie to ofensywna zdolność szturm potrafi czasem zrobić robotę, więc bardziej niż to uderzenie. Mimo wszystko uważam, że w przypadku ataku, w przypadku fajniejszych statystyk te podwójne obrażenia są dużo bardziej istotne niż to uderzenie. I dla mnie tak się przedstawia ta tier lista i tak bym ją zostawił. Nikt bym tutaj nie edytował. Dajcie znać, co wy sądzicie. Dla mnie tak to wygląda. Mam nadzieję, że wiele osób chciało tą tier listę, więc ją zrobiłem dla was oczywiście. I tak mniej więcej to układam. To mi pasuje. Jak tak rzucam teraz tak okiem, mi to pasuje. To ułożenie mi świetnie pasuje. Może nie idealne tutaj między sobą przejścia, tak? Już nie skupiajmy się idealnie, każda linia, że tam jeden jest minimalnie lepszy, gorszy od drugiego. Ale ułożenie całości, hierarchii jest zajebiste. Fajne, no. Ja bym to tak jednak zostawił. Gdzieś tak to widzę, więc dzięki wszystkim za oglądanie, zostawcie łapki, zostawcie komentarze, bawcie się dobrze i dajcie znać, jaka jest wasza tier lista. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych tier listach za jakiś czas. Dzięki, do usłyszenia. Pa, pa!